Beastmancer. Gra wydana 5 października 2020 przez producenta Autarka. Grę można kupić na Steam za 35,99 zł, a na GG Deals niestety nie ma żadnych innych ofert poza tą Steamową. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra mnie jakkolwiek zainteresowała? Czy walki przypominające te z Heroesów są również tak samo wciągające? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą poznałem kompletnym przypadkiem i która była na mojej liście życzeń kilka miesięcy, aż w końcu przyszedł ten moment, kiedy była promocja i kupiłem ją za grosze. Nie wiedziałem, czego się w sumie spodziewać, ale zagrałem w to i ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Beastmancer to gra, w której wcielamy się w tytułowego Beastmancera, czyli osobę, która ma umiejętności oswajania dzikich stworzeń czy też potworów. Ta grupa ludzi, z tego co pamiętam, są trochę jak Wiedźmini, czyli prześladowani, uważani za brudnych, ale ludzie nie mają problemu, żeby im zlecać pozbycie się jakichś kłopotliwych stworów w okolicy. Okazuje się, że jeden z królów czy książąt zorganizował turniej dla Beastmancerów, a nagrodą są pieniądze i chwała. Jak się jednak okazało, miał miejsce atak ze strony pewnej podejrzanej szajki i zginęło kilka potworów należących do łapaczy stworów, ale i samych ludzi. Dostaliśmy zatem misję, by dowiedzieć się, co się wydarzyło i odnaleźć tę grupę. I z pomocą przychodzą właśnie potwory, które możemy łapać. Jest ich, według opisu gry, 60 i możemy je łapać za pomocą specjalnych kryształów, coś jak pokebole. Są bodajże 3 albo 4 grupy potworów, czyli pospolity, rzadki, legendarny i być może ominąłem jeszcze jeden. Każdy z potworów, prócz różnych atrybutów, ma różne umiejętności, jak chociażby strzelcy mają strzały, które spowalniają wrogów czy zatruwają, a jednostki atakujące z bliska mogą nakładać efekt krwawienia czy wykonują kilka ataków naraz. Nasza postać też może się włączyć do walki w formie zaklęć. Mamy tu typową kulę ognia, pioruny czy leczenie, więc mamy nie tylko potwory, ale i naszego bohatera. Możemy też się rozwijać, zdobywając poziomy i rozdawać punkty w siłę, obronę czy ilość many. Dodatkowo nasze potwory również zdobywają poziomy, dzięki czemu również stają się niezwykle silne. Prócz wątku głównego w tej grze to mamy również misje poboczne, dzięki którym zdobywamy różne przedmioty, jak chociażby nowe zaklęcia, ale i czasem zbroje. Bywają zadania, w których mamy wybory, na przykład czy kogoś oszczędzić, czy zabić, ale przyznam, że nie odczułem w ogóle konsekwencji tych decyzji. W sensie kogoś oszczędziłem i ta postać w sumie już nigdy się nie pojawiła, więc opcja wyboru jest tu trochę bez sensu. Dodatkowo zauważyłem, że modele postaci często wyglądają inaczej niż ich awatary czy obrazki przedstawiające ich. Jeśli chodzi o zwiedzanie lokacji, mamy tu kilka terenów, do których możemy się teleportować lub przechodzić z lokacji do lokacji, na przykład przez jaskinie. Na nich, prócz oczywiście chodzących luźno potworów, mamy również skrzynki czy miejsca, z których możemy zabrać różne przedmioty, ale tak to lokacje są dość puste i nie ma tu za wiele do zwiedzania. No i jest tu w sumie tylko jedno miasto, do którego chodzimy się leczyć, kupować przedmioty i zbierać nowe misje, a tak to reszta miejsc, do których mamy możliwość iść, służą do eksploracji, walki i robienia zadań. Jeśli chodzi o samą historię czy fabułę, to przyznam, że nie wciągnąłem się za bardzo. Jest turniej, wbija podejrzana szajka, wychodzą intrygi polityczne, wykonujemy zadania i ubijamy głównego bossa i mamy scenę końcową. Nawet nie ma napisów końcowych. Mogę zrozumieć, jeśli twórcy czy twórca mieli ograniczony budżet i też nie mogli wszystkiego zrealizować, ale historia jest dla mnie bardzo miałko przedstawiona i nie mogłem się w nią wkręcić. O wiele bardziej wolałem zwiedzać i walczyć z potworami. A co do walk? Same walki przyznam, że są dość powolne, mało dynamiczne, przez co czasem mi się nudziły. Brakowało mi jakiejś większej dynamiki w tym wszystkim, ale i trudniejszych czasem przeciwników, choć ostatnich 2 bossów miałem problem pokonać. Dodatkowo animacje czasem się rozjeżdżały czy dziwnie bugowały i wyglądało to momentami strasznie dziwnie. Ale ponownie, być może po prostu nie było ich na wszystko stać lub są to początkowi twórcy. Tego nie wiem.
Ogólnie grało mi się w ten tytuł całkiem dobrze, ale nie miałem wobec niego wielkich oczekiwań, przez co nie czuję się zawiedziony, bo czułem, że to nie będzie jakiś wielki czy wybitny tytuł, ale to nie znaczy, że jest zły. Przydałoby się tu doszlifować wiele rzeczy, aby uatrakcyjnić tę grę, ale domyślam się, że raczej to nie nastąpi, bo gra ma już 5 lat i już od dawna nie jest aktualizowana. 36 zł to nie jest jakaś wygórowana cena, ale myślę, że znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że to i tak za dużo jak na ten tytuł. Dla mnie jest ok. Myślę, że mimo wszystko pełna cena jest adekwatna do tego tytułu, bo jest to niezwykle prosty projekt, przy którym można się dobrze bawić, ale lepiej nie mieć wielkich oczekiwań. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Zdarzały mi się błędy, jak chociażby w trakcie eksploracji sobie chodziłem i moja postać nagle jakby weszła w niewidzialną ścianę, mimo że wokół mnie nic nie ma. Dodatkowo w trakcie walk czasem potwory jakby ślizgały się po podłożu lub animacje się bagowały. Gra jednak nie miała problemów z FPS-ami ani nie crashowała się, więc nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Audio. Muzyki w sumie jakby tam dla mnie nie było, po prostu leciała sobie w tle, a ja bardziej zwracałem uwagę na dźwięki ataków aniżeli muzykę, więc słabo. Gameplay. W ogólnym rozrachunku się bawiłem dobrze, zwiedzając, zdobywając doświadczenie dla siebie i potworów oraz wykonując misje, ale jest to wykonane w prosty sposób, przez co nie odczułem, żeby ta gra była jakaś wyjątkowa. Grafika. Cóż, przyznam, że tak jak modele potworów mi się podobały, tak otoczenie było dla mnie średnie, a czasem nawet brzydkie, a dodatkowo postacie, które momentami się powtarzały albo kompletnie nie pasowały do obrazkowej wersji, więc grafika mnie nie przekonała wielce. Podsumowując, Beastmancer to bardzo prosty tytuł, przy którym ogólnie bawiłem się dobrze, ale uważam, że jest bardzo średnią grą. Zamysł jest ogólnie spoko, ale wykonanie już takie sobie, bo ani się nie wciągnąłem, ani nie sądzę, bym w to ponownie zagrał. Był to tytuł dla mnie do skończenia raz i tyle. Nie jest to zły tytuł, jednakże nie jest też jakiś wybitny, ale jakby kiedyś był na przecenie, to mogę wam go polecić, bo będzie całkiem dobry dla zabicia czasu. Także zabierajcie swoje kryształy z potworami i ruszajcie na tę przygodę oraz powodzenia w turnieju. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.